Mamo, po co ja żyję? Mam już tego dosyć. Nie powinnaś mnie ratować. Że nawet jak ona wchodziła pod górę, to on ją tam wpychał, żeby jej było łatwiej. No później ją nosił. Ona chciała żyć jak zdrowy człowiek. Że ona była jednak zachłanna nie tylko na życie, ale też na naukę. Również dzisiaj reoperacja takiej wady, czyli długa operacja, wiąże się mniej więcej w dzisiejszych czasach z 10% ryzykiem. Natomiast w samej Halinie Poświatowskiej tego smutku wiele nie ma. Ona jednak była bardzo radosna energiczna. I pewnie o tym opowiemy. Tak. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w odcinku podcastu Nieoczywiste z kolejnym nieoczywistym bohaterem. Dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć o Halinie Poświatowskiej. Halina Poświatowska, ja myślę, że obok Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, druga taka bohaterka wielu młodych dziewcząt, wielu młodych kobiet, pisząca piękne erotyki, wiersze o miłości, zwiewna, ale bardzo smutna postać. Właśnie mam takie mieszane uczucia i dobrze, że ten odcinek nagrywamy i zawsze czytamy różne źródła, bo dużo smutku jest w historii, natomiast w samej Halinie Poświatowskiej tego smutku wiele nie ma. Ona jednak była bardzo radosna energiczna. I pewnie o tym opowiemy, Tak. bo dokonywała rzeczy ponad miarę właściwie swoich może nie predyspozycji, ale możliwości zdrowotnych. To znaczy, Także na pewno wyszła spoza ram. Również predyspozycji zdrowotnych na pewno o tym opowiemy, ale również spoza ram swoich czasów i miejsca, w którym żyła. I w tym przypadku los okrutny sprzyjał jej. Tak, Prawda? to prawda. No I właśnie. też ułatwił jej bardzo wiele różnych sytuacji, w których mogła skorzystać niejako, trochę w kontrze do tego, co się w tamtym czasie działo w Polsce. Dokładnie, o tym bo chciałam to był właśnie powiedzieć. duży rozdźwięk między jej osiągnięciami, a tym, co było możliwe wtedy dla przeciętnego obywatela Polski. Ale na moment się tylko zatrzymam, bo powiedziałaś druga po, czy może nie druga po, tylko obok Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. I może to jest też ciekawe, bo dotarłam do takiego listu, który Magdalena Samozwaniec wysłała do jednej chyba ze swoich przyjaciółek czy koleżanek, właśnie zapoznając się z Poświatowską i z tą taką rekomendacją, że to jest druga po Lilce właśnie świetna poetka. No i w tym liście nie wypowiada się o niej zbyt pochlebnie, oczywiście nie negatywnie, ale absolutnie odżegnuje się od tego, że ona nie widzi jednak takiego pomostu, nie talentu, ale takiego pomostu bezpośredniego między jej siostrą, którą jakby z racji tego, że to jest rodzeństwo, uznała za bardziej wybitną. No tak, ale chodziło mi o to, że na pewno młode dziewczęta, młode kobiety, a już na pewno naszego pokolenia czytały wiersze i Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, i Poświatowskiej, i Małgorzaty Hillar. Tak. To były takie nasze poetki, przy których się płakało, przy których się śmiało, z czego się wypisywało cytaty do pamiętników. Więc to na pewno może w tym znaczeniu. Natomiast my przypominamy Państwu, i myślę, że my o tym pamiętamy, że Pawlikowska Jasnorzewska też nie była uznana przez krytyków swego czasu, a szczególnie przez mężczyzn. Właściwie Irena Krzywicka była tylko jedną z nielicznych krytyczek, które doceniały jej pracę. Także los literatów jest trudny. Trudny. Jeśli Państwo chcecie sobie przypomnieć sylwetkę Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, to oczywiście odsyłamy do podcastu, który jest już dostępny, także można go wysłuchać bądź obejrzeć. No właśnie, więc zaczynając od początku, jak to zawsze w naszych podcastach, był rok 1935. Przychodzi na świat w Częstochowie Halina, aczkolwiek z chrztu Helena. Ksiądz nie chciał dać jej na imię Helina, bo uznał, że nie ma takiej świętej, w związku z czym ona zmieniła swoje imię już tuż przed śmiercią z Heleny na Halinę. Chyba w Stanach jakoś, Być czy może, po powrocie ale ze Stanów. jako już dorosła osoba, natomiast w każdym razie absolutnie rodzina tej Heleny nie uznała. Od początku była Halina, nazywana Haśką, Hasią, Hasieńką, przeróżnie, z ogromną miłością. Mama Stanisława
tata Felix Myga, w związku z czym Halina Myga bądź Halina Myżanka, jak niektórzy ją nazywali, no, zgodnie z ówczesną nomenklaturą języka polskiego. Tata był ślusarzem z zawodu, ale później imał się bardzo wielu różnych prac. W domu miał zakład, gdzie wytwarzał parasolki, był też w pewnym momencie swego życia taksówkarzem. Natomiast mama była, doczytałam, kilimarką. Ona miała, tak, ona miała chyba, czytałam, że była kilimiarką, tak, ale domyślam się, bo tego nie znalazłam, że miała właśnie takie rzemieślnicze papiery, które pozwalały jej wytwarzać po prostu kilimy jako rękodzieło, czyli dokładnie. Musiała być artystką. No z takim trochę artystycznym, prawda, wykształceniem. Tak, były tą kilimiarką, w każdym razie ona koniec końców nigdy nie pracowała, poświęciła się rodzinie, poświęciła się swoim dzieciom i tak naprawdę w ogromnej mierze, trudno powiedzieć, że poświęciła, no ona bardzo kochała Halinę, bardzo dbała, o czym za chwilę powiemy, o jej zdrowie i o dobrobyt psychiczny, fizyczny Haliny i właśnie całe swoje życie poświęciła tej córce. Pomagając jej wielokrotnie, wspierając. To była relacja doskonała, wydaje mi się, z tego co czytałam, relacja między matką a córką i przyjacielska, i prawdziwie matczyna, taka nieprzegięta w żadną stronę, z szacunkiem, zaufaniem, poświęceniem, tęsknotą za sobą. Natomiast to, co mnie urzekło, to, co piszą biografowie, że Stanisława, i to faktycznie widać na zdjęciach rodzinnych, była bardzo przystojną kobietą, bardzo zadbaną, dbającą o siebie. I któryś biograf napisał, że Halina często widziała mamę zmęczoną, ale nigdy nie widziała jej zaniedbanej. I to też przełożyło się na życie córki. Ona dbała o siebie całe życie. Dbała o siebie, dbała o swój wizerunek, o włosy, o make-up, o to, w jaki sposób jest ubrana. I w związku z czym mama była tutaj takim właśnie wzorem takiej elegancji. Faktycznie zdjęcia, które pokazują, zresztą ojciec też był moim zdaniem bardzo przystojny i Halina była moim zdaniem bardzo ładną, ale w takim znaczeniu właśnie nieatrakcyjną, przystojną kobietą z taką charyzmą bijącą z twarzy. To nie była taka laleczka. Nie. Ona miała bardzo ładny wygląd. Zresztą nawet kiedyś, przygotowując się tam do podcastu, słuchałam różnych opinii, różnych audycji i gdzieś pojawiła się w którymś momencie taka analogia i porównanie jej do Audrey Hepburn. Tak. Z sylwetki, z takiej filigranowej jakby postury. Oczywiście też te stroje, rozkloszowane spódnice, czyli wszystko to, co pamiętamy, też ta grzyweczka króciutka, prawda? To nawiązywało. Oczywiście ta twarz jest inna nieco, ale... A można doszukać się podobieństwa. Ale Halina Poświatowska uchodziła jednak za piękną kobietę, ładną, przystojną. Na pewno bardzo atrakcyjną, podobającą się mężczyznom. Chodziła podobno lekko falując biodrami, w taki sposób właśnie trochę flirtujący ze światem. No w każdym razie jest ten maj 1935 roku, w Częstochowie Halina się rodzi i myślę, że możemy od razu powiedzieć, że łącznie ma 3 rodzeństwa. Tak. Elżunię, która niestety umiera jako malutkie dziecko, tam 2 czy 3 latka miała Elżbieta. Nie do końca było poznane przyczyna jej śmierci. Ona zagorączkowała, ciężko chorowała, bardzo krótko i zmarła. One chyba z tego, co czytałam, to one we dwójkę się rozchorowały właśnie po tym, to był jakiś moment, gdzie wojska rosyjskie w 1945 roku... Ofensywa sowiecka. Wkroczyły i tam trzeba było się ukrywać w piwnicy i one rzeczywiście, cała ta rodzina ukrywała się w piwnicy i one zachorowały wówczas. I wydaje się, że jednak Halina, ze względu na to, że była starsza, przetrwała tą chorobę, miała oczywiście później bardzo poważne konsekwencje związane z reumatyzmem i później jakby ostatecznie z sercem. Nie wiem, czy mogę tak powiązać ten jakby splot tych chorób, ale pamiętam właśnie taką refleksję gdzieś z jej chyba zapisków, że ona zobaczyła, że ta siostra jej umiera, i trochę
poczuła też takie przerażenie, że też może tak być. No i ten strach być tej przed uda. śmiercią właśnie towarzyszył jej przez całe życie. Możesz połączyć, dlatego że tu możemy jakby tak uchylić trochę medycznego takiego rąbka, to jest, prawda, ona zachorowała na anginę, infekcja paciorkowcowa, czyli ciężka infekcja bakteryjna. W dzisiejszych czasach praktycznie ona nie stanowi istotnego problemu, ponieważ mamy szeroko dostępne antybiotyki. Rok 1945 antybiotyków dostępnych nie było i niestety to był moment, kiedy brak tych antybiotyków i angina, ta infekcja paciorkowcowa powodowała u bardzo dużej grupy, szczególnie właśnie dzieci, powikłania pod postacią zapalenia serca i zapalenia wśrdzia, później powodujące zmiany, destrukcję tak naprawdę zastawek serca i to była tak zwana gorączka reumatyczna i to naprawdę ogromna liczba ludzi na to chorowała i później właściwie kardiochirurgia, która się rozwijała po II wojnie światowej, nabrała takiego pędu ze względu na technologię w 70 latach, to przede wszystkim się koncentrowała na operacji właśnie tych wad nabytych w wyniku nieleczonej anginy. I ona miała właśnie niedomykalność zastawki dwudzielnej ze stenozą mitralną, co później powodowało bardzo ciężkie powikłania pod postaci niewydolności serca, więc jak gdyby to jest bezpośrednia przyczyna. W dzisiejszych czasach tak naprawdę kardiochirurgia już nie leczy tych wad, dlatego że one na szczęście nie powstają właśnie w wyniku po prostu rozwoju antybiotyków. No w każdym razie miała siostrę Elżunię, która niestety zmarła około 3 lat i później urodziła się siostra jej Małgorzata, z którą była Halina bardzo zżyta. Tak. Bardzo w ogóle to była zżyta rodzina i bardzo zżyte rodzeństwo. Tacy ciepli i bliscy byli dla siebie. Wspierający się, pomagający sobie. To było właśnie, czytając biografię, widać to, że ta rodzina była taką prawdziwą, naprawdę rodziną. Tak. Bez jakichś takich zadr, bez kłótni. Znaczy pewnie były jak w każdej rodzinie, ale to była miła rodzina. I bratem właśnie był Zbigniew. I też widziałam jego wypowiedzi, które można obejrzeć na YouTubie, więc też Państwu polecam. I one są bardzo rozczulające momentami, bo on właśnie jako młody chłopak, no bo on był młodszy od Haliny kilkanaście lat, ale już był włączony jakby w tą opiekę nad nią, ponieważ no cały dom jednak kręcił się wokół jej osoby i tam wszystko było podporządkowane jej chorobie. No to też właśnie opowiada, że nawet jak ona wchodziła pod górę, to on ją tam wpychał, żeby jej było łatwiej. No później ją nosił po prostu na rękach, żeby też mogła wejść tam, gdzie wejść zwyczajnie nie mogła, no bo za dużo by ją to kosztowało wysiłku. Bo możemy powiedzieć, że ta wada serca, którą miała Halina, powodowała taką ciężką niewydolność serca, ogromne obrzęki nóg, a przede wszystkim straszliwą duszność. Tak. Ci pacjenci tak naprawdę na pewnym etapie swego życia dusili się po prostu. Właśnie. W związku z czym dla Haliny właśnie każde podejście, każde schody, każda górka to był ogromny wysiłek fizyczny. Po pierwsze nie mogła tego pokonać, a po drugie, jeżeli pokonywała, bo miała niezwykłą energię, ona chciała żyć jak zdrowy człowiek. Ona nie chciała podporządkować swego życia chorobie, za wszelką cenę chciała chorobę podporządkować swemu życiu. Tak. Taki miała cel, taki miała charakter, ale w każdym razie ten wysiłek, który wykonywała wbrew jak gdyby rozsądkowi i wbrew medykom, powodował być może też przyspieszenie całego procesu dokładnie. I to wszystko przebiegło szybciej niż byśmy chcieli. Prawda jest taka, że w momencie zachorowania zaczyna się dramat Haliny Poświatowskiej, polegający na tym, że myślę, że gdyby tak zliczyć w kalendarzu dni, to myślę, że połowę swego życia, a może i więcej, przeleżała w łóżku. Była tak naprawdę uwięziona, w pewien sposób izolowana od otoczenia, bo jeżeli uczysz się w domu, jeżeli jesteś w domu, to niezależnie od tego, jaką masz bliską relację z rodziną, jak bardzo kochasz swoje rodzeństwo, to nie jesteś w społeczeństwie. Musisz być w jakiś sposób odizolowany, prawda? To jest dramat w ogóle wszystkich chorych dzieci, które na przykład muszą brać pobierać naukę w domu, prawda? Dlatego też patrząc przez pryzmat tego, zawsze ze znakiem zapytania jest idea szkoły w chmurach.
No tak, tak. Chociaż niektórzy rodzice chwalą Bardzo. to sobie i są zwolennikami tego Natomiast rozwiązania. uczenie w domu w wyniku choroby nie jest wynikiem wyboru Tak, tylko osobowości, tylko przymusu. I to już jest w ogóle, to jest narzucony tryb życia, inny niż uznawany za normatywny. Tak, ale to też spowodowało, że ona pragnęła chodzić do szkoły, Tak. czyli ta szkoła była taka nieosiągalna, w związku z tym ona być może dzięki temu pragnęła do tej szkoły pójść, stanąć pomiędzy innymi uczniami, rówieśnikami, mierzyć się z tą lekturą, którą trzeba czytać, z tymi zadaniami, prawda, odrabianiem prac domowych. Bardzo, bardzo jej na tym zależało. Ona zresztą chodziła do takiej żeńskiej szkoły katolickiej na początku. Na początku to była prowadzona przez siostry, Tak. potem ta szkoła została zamknięta, poszła do publicznego gimnazjum. I to był taki właśnie dla niej problem, bo tam ten przeskok, bo niestety te zajęcia i te klasy, w których ona mogła uczestniczyć już jako starsze dziecko, niestety były ulokowane czy umiejscowione na trzecim na piętrze. najwyższym Dla niej wejście piętrze. w ogóle na górę, to był duży To był Mont duży Everest. wysiłek. To Tak. był Mont Everest i mama, która już powiedziałyśmy, była niezwykle opiekuńcza. Próbowała uzyskać zmianę pomieszczenia, chodziła do dyrektorki, czy tam do dyrektora tej szkoły. Natomiast okazało się, że jest to ze względów jakichś tam administracyjnych niemożliwe i wówczas zostało zaproponowane właśnie to nauczanie domowe. I koniec końców Halina liceum kończy w domu, a maturę zdaje już jako mężatka eksternistycznie w takim liceum korespondencyjnym, cokolwiek to znaczy, ale maturę znała. Ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że rodzice jej nie byli wykształceni w takim znaczeniu, że nie skończyli uniwersytetu, nie byli intelektualistami. Natomiast mama bardzo pielęgnowała to, żeby Halina dużo nie traciła i też wszyscy znajomi Haliny, którzy opowiadali później o tym, mówili, że mama jej była niezwykle konsekwentna w tym, że znosiła jej do pokoju niezliczone tomy książek z biblioteki, przy czym bardzo starannie wybierała tę literaturę, tak żeby tutaj samą gęstę jak gdyby jej przynieść. No i jako bardzo młoda dziewczyna, Halina była przede wszystkim zafascynowana romantyzmem, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, to były jej takie wyobrażenia wielkiej literatury. Przy codziennym komunikacie nie skacz, nie biegaj, nie śmiej się za głośno, więc żyła w takim reżimie łóżkowo-intelektualnym. Tak bym to nazwała. Ale wiesz, powiem Ci, że zastanawiałam się nad tym, bo rzeczywiście mama, dlatego tak szukałam właśnie, jakie miała wykształcenie, gdzie tutaj mogła pojawić się ta iskra i jakby ten dostęp, żeby wiedzieć, co polecić, co wybrać, co tej córce przynieść i też jak ją zauroczyć niejako tą literaturą, bo umówmy się, że Halina była młodą dziewczyną, bez kręgu rówieśników, z którym na co dzień obcowała, była niejako skazana na... I ona zachorowała w tym 45 roku, jako 10-letnia, tam 9,5, 10, naprawdę mała dziewczyna. Była skazana jednak w dużej mierze na tą przyjaźń, na tą relację i na te rekomendacje również matki. Wydaje mi się, że nieprawdopodobnie mama jej spisała się pod tym względem. Bardzo, bardzo, aczkolwiek tu chciałam Państwu, bo jest biografia Haliny Poświatowskiej, chyba najnowsza, autorstwa Kaliny Błażejowskiej i tu jest przytoczonych jest sporo... To jest nowa edycja, bo ona została uzupełniona. Jest sporo i listów Marii do różnych osób, a także jak gdyby takich fragmentów rozmów odtworzonych na podstawie i jest taki jakby wypowiedź Haliny w stosunku do mamy z takim zapytaniem i tak myślę sobie, jak ta mama, jakie to musiało być trudne wysłuchiwać czegoś takiego od swego dziecka. Mamo, po co ja żyję? Mam już tego dosyć. Nie powinnaś mnie ratować. Już śmierć jest lepsza, ty chcesz, żeby ci dziecko żyło, a nie masz zielonego pojęcia, jak mi takie życie obrzydło. I co z tego masz? I to jest, myślę, przyczynek, to jest takie zdanie, które mogłoby być przyczynkiem do zupełnie innej rozmowy niż oczywiście teraz opowieść o Halinie Poświatowskiej, tylko w ogóle do
dyskusji na temat właśnie opieki nad osobami śmiertelnie chorymi, przewlekle chorymi, na ile pomoc tym osobom winna być wyważona pomiędzy potrzebą tej osoby, a potrzebą osoby kochającej i opiekującej się. To jest dylemat moralny, dyskusja akademicka. Tak, Nigdy tak. nie znajdziemy jednoznacznego Ale wiesz, ale nawet odwołując się do tego odpowiedzi. cytatu i do tego, co wydarzyło się później, czyli można by było powiedzieć, no dobrze, no to wsłuchajmy się w głos Tak, tej osoby, która zostawmy choruje, ją, tak. prawda? Niech idzie do szkoły. Albo dostanie- niech postępuje sobie tym swoim tropem wybranym, który może niekoniecznie jest otwarty na wsparcie, tak? Ale no tutaj potoczyło się to wszystko inaczej. Dlatego też mówimy o Halinie Poświatowskiej. Gdyby tak nie było, to Halinka by pewnie po prostu, tak. jak Halinka Myga, by zginęła i nie byłoby jej w No świadomości właśnie. Polaków, ani w almanachu literatury polskiej. No nie tylko polskiej, bo jej poezje są tłumaczone na bardzo wiele języków i naprawdę dociera do wielu, wielu państw i po hiszpańsku i nawet po ukraińsku są ostatnio przekłady jej poezji. Ale chcę powiedzieć, bo pewnie dojdziemy do tego i wiem, co będziesz chciała powiedzieć, więc bardzo się też cieszę na to, ale... Ja nie wiem. Ale to zobaczysz. Znaczy, no, jakby będziesz wiedziała, o czym mówię teraz, bo rozmawiałyśmy wcześniej o tym, ale chcę wspomnieć o osobie, a właściwie bardzo dużo poświęcić tej przestrzeni takiej obok mamy, która w moim przekonaniu miała ogromny wpływ na Halinę Poświatowską i to jest coś, co myślę, że zasługuje w ogóle na odrębną rozmowę, czyli rola lekarza w leczeniu, poza oczywiście diagnozą i procedurami i tymi wszystkimi elementami związanymi z lekoterapią, czy jakkolwiek to nazwiemy. A mianowicie chcę powiedzieć o profesorze Aleksandrowiczu Julianie, który, no mnie to po prostu zafascynowała jego postać, który był, no ja nie wiem, chyba człowiekiem, który miał w sobie jakiś nieprawdopodobny gen innowacji po pierwsze, po drugie poszukiwania jednak ukojenia dla tych swoich pacjentów i takiego motywowania ich do walki, czyli miał duże zrozumienie, że wola życia stanowi komponent, który jest ogromnie ważny w wyzdrowieniu, może nie w wyzdrowieniu, albo jakby w dłuższym przeżyciu, prawda? I on zabiegał o ten komponent u swoich pacjentów, bo to nie tylko dotyczyło Haliny, ale no, starał się pokazywać, że muszą pacjenci szukać jakiejś intelektualnej czy duchowej czy jakiegoś zaangażowania, czyli czegoś, co będzie dla nich stanowiło może nie pretekst, ale wyzwanie do tego, żeby chcieli żyć. Czyli żeby się nie poddawali. No coś niewyobrażalnego. Ja też jestem zafascynowana postacią profesora Juliana Aleksandrowicza. Kilka lat temu czytałam jego biografię. Taką malutką, cienką, ale świetną książkę opisującą właśnie jego całe życie zawodowe, ale nie tylko, bo również częściowo prywatne. Był to absolutnie przede wszystkim humanista. To jest w ogóle legenda polskiej medycyny. Specjalista chorób wewnętrznych i hematolog. Już w tamtych czasach nazywał się hematologiem i opracował, w ogóle opatentował maszynę do przetaczania krwi, co było absolutną innowacją. W trakcie II wojny światowej założył na terenie getta krakowskiego szpital, który, proszę wyobrazić sobie, jako właśnie humanista, lekarz humanista, oznaczył dwoma takimi niezwykłymi wydarzeniami, a mianowicie przyniósł ze swojego domu palmy i pomiędzy łóżkami tych bardzo biednych pacjentów, umierających, dla których nie miał leków, poustawiał palmy, żeby stworzyć im lepsze, milsze miejsce. To jest to, co ty mówisz, czyli dać im jakiś rodzaj możliwości przejścia w marzenia, w wyobrażenia o jakimś innym świecie, o tym, że coś się może wydarzyć, a równocześnie widząc, co SS-mani robią ze śmiertelnie chorymi pacjentami, tym, których nie mógł w żaden sposób uratować i był przekonany, że skończy się to śmiercią, żeby nie wydać ich żywym SS-manom, świadomie dawał im cjanek. W związku z czym można mówić o rodzaju eutanazji,
odwagi. Oczywiście to znów może być poddane akademickiej dyskusji, że tak. lekarz że powołaniem lekarza jest tylko ratowanie życia, ale myślę sobie, że to ma zupełnie inny wymiar, szczególnie jeszcze jeżeli wrócimy do okresu II wojny światowej. Później pan profesor Aleksandrowicz stworzył wybitną klinikę hematologii, w ogóle taką krakowską szkołę hematologiczną. Bardzo dbał, bardzo zbierał też fundusze na to, żeby to miejsce było naprawdę doposażone, wysyłał swoich podopiecznych na różne staże zagraniczne, nawiązywał kontakty i miał ogromne kontakty z zagranicą, ale gdzieś w tej biografii, którą czytałam kilka lat temu o profesorze, było napisane, że potrafił na przykład przyjść po południu, tak wpaść sobie po prostu na oddział i zrobić tragiczną awanturę na przykład salowej albo pielęgniarce oddziałowej, dlatego że zegar naścienny przestał chodzić i było po prostu, skończyła się bateria, po prostu zatrzymał się na jakiejś godzinie. I on to tłumaczył, później przepraszał, mówił, że może to był wybuch niepotrzebny, ale on w swoim domu nie wyobraża sobie mieć na ścianie zegara, który nie chodzi, a on traktuje ten szpital jak swój drugi dom i chce stworzyć ludziom warunki imitujące właśnie możliwość dojścia do zdrowia. No tu jest właśnie taka też miejsce, myślę, takiej dyskusji. Nie chcę też dzisiaj o tym mówić, aczkolwiek akurat w kontekście Haliny Poświatowskiej to jest niezwykle ważne, że rolą lekarza nie jest tylko leczyć, przepisywać tabletki i zlecać rehabilitację. Lekarz to winien być humanista. I tak było latami, że lekarze to byli humaniści. Ale bo wiesz, to że nie on są... ponoć, przepraszam, że ci wchodzę tutaj w słowo, ale on ponoć opracował nawet jakąś ścieżkę dźwiękową Być może tego nie z pamiętam. muzyką taką relaksacyjną, którą puszczał pacjentom na salach, gdzie leżeli pacjenci. Bardzo możliwe, bardzo bo możliwe. uważał, że ten taki No spokój, właśnie, relaksacja, że to bardzo pomaga. Natomiast to wszystko powinno doprowadzić do tego, żeby zbudować taką oś pomiędzy zaufania między pacjentem a lekarzem, taką relacji. No to musi być relacja lekarz-pacjent, bo ona zawsze będzie odmienna, bo też jest inna wiedza i poniekąd inne przesłanki kierujące. Natomiast jeżeli masz zaufanie do swego lekarza i jeżeli możesz z nim porozmawiać, jeżeli możesz się jakoś otworzyć, a on ci zrozumie, on bardzo często, Halina opowiadała, że przychodził popołudniami i na przykład usiadł i zapytał się, co u ciebie słychać, tak? I to jest czasami naprawdę dużo bardziej ważne niż kolejny zastrzyk albo kolejne badanie diagnostyczne. Tak. I zresztą od niego się zaczęła ta cała sytuacja, bo tak go wywołałam tutaj trochę do tablicy, ale to jest naprawdę piękna jestem historia. pełna podziwu dla jego osobowości, bo on właśnie przy takim przysiągnięciu któregoś razu i zapytaniu właśnie Haliny, no młodej dziewczyny, przecież ona miała naprawdę bardzo, bardzo mało Młodziutka lat. była, tak. Co ty Czym lubisz? ona się Tak. interesuje, prawda? Co ona czyta, co ona lubi. No powiedziała, że się interesuje recytacją i on tak naprawdę też w jakimś sensie popchnął ją do tego, żeby ona zaczęła interesować się poezją, żeby zaczęła pisać i przyprowadził do niej Wisławę Szymborską. No właśnie to chciałam powiedzieć, jak ją popchnął. Niwiński, jego znajomy aktor Teatru Starego, zaczął przychodzić, uczyć Halinę recytacji. Tak. Następnie przyszła Wisława Szymborska, która wtedy już była chyba przewodniczącą. Ona była kierowniczką sekcji poezji. Tak, już była w każdym razie uznaną literatką, która przyszła rozmawiać o poezji z tą dziewczynką chorą na serce nieuleczalnie. Mało tego, później przez zupełny przypadek nagle na tej sali i długie rozmowy i dyskusje z Kornelem Filipowiczem przeprowadza Halina Poświatowska. Zresztą to był moment, w którym umiera w tym samym szpitalu Maria Jarema, która była jego żoną. Więc spójrzmy, dziewczynka z Częstochowy, z rodziny rzemieślników, bardzo porządnych, kochających ją ludzi, nagle jest w klinice w Krakowie otoczona tak niezwykłymi intelektualistami tak naprawdę, którzy mówią jej, no to w takim razie recytuj i pisz. Tutaj właśnie szukałam i teraz Państwu jeszcze podpowiem, gdyby ktoś chciał zgłębić postać profesora Aleksandrowicza, ta książka, bo odnalazłam, to jest Uleczyć świat o Julianie Aleksandrowiczu, pani Krystyny Rożnowskiej. Naprawdę
No myślę, że warta postać jest przeczytania. Bo naprawdę absolutnie wybitna postać i na pewno humanista. No w każdym razie, tam później jak dojdziemy do tego momentu, kiedy Halina znajduje się w Stanach Zjednoczonych, to na pytanie koleżanek w koledżu, bo tam też na chwilę będzie, jakie ty miasta znasz, to były bardzo bogate amerykańskie dziewczyny, ona mówi tak, ja? Częstochowy i Nowy Jork. No i to jest Częstochowy. No i faktycznie ta dziewczynka z Częstochowy, ona nie lubiła zresztą tej Częstochowy, uważała, że jest taka mało miasteczkowa. Ponura, tak. Drażniła ją Jasna Góra, bo ona się tak trochę, matka była bardzo wierząca, nie wiem, no może tak powiem trochę przaśniej, ale obraziła się chyba na Pana Boga w pewnym momencie za tą chorobę. Mówiła później o sobie, że jest osobą niewierzącą. Tak, I to mówiła, mimo że mama bardzo była wierzącą osobą i bardzo chodzącą do kościoła i bardzo kultywującą wiarę, a tylko na tak tej Częstochowy nie poważała, ale to był jej dom rodzinny i wracała non-stop tam, prawda? Oczywiście. Natomiast jej życie rzeczywiście było głównie między szpitalem a sanatorium a szpitalem i ten profesor Aleksandrowicz, według mnie odegrał ogromną rolę. Znaczy on towarzyszył jej w ogóle przez całe życie. Do końca życia. Od tego pierwszego pobytu w Krakowie do ona miała te kilka, nie wiem, może miała 16-17 lat, jakoś tak. Później przez wszystkie najważniejsze decyzje, ostatnią najważniejszą decyzję. No tak, ale on zresztą umożliwił jej w ogóle leczenie w Stanach Zjednoczonych, bo to on zainicjował. Zanim Halina zaczęła leczyć się w Stanach Zjednoczonych, dobrze, że ty pilnujesz zawsze tej chronologii. Będąc w sanatoriach, to była Rabka, Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, wszystkie właściwie sanatoria zwiedziła. Musimy powiedzieć, że w wieku 19 lat poznała bardzo ważnego pierwszego mężczyznę w swoim życiu. Tak, który natychmiast został jej mężem. No i ja myślę, że ta niezwykle szybka decyzja o wyjściu za mąż za młodego człowieka, starszego kilka lat od niej, Adolfa Poświatowskiego, który de facto znajomi go nazywali albo Ryszard, albo Adaś, który też był chory na serce, miał chyba tę samą wadę serca co ona, albo bardzo podobną. No myślę, że wynikało z ich apetytu na życie. Tak. Oni bardzo chcieli w krótkim czasie, bo wiedzieli tak naprawdę, przecież to byli bardzo inteligentni ludzie. Doświadczyć wszystkiego, również małżeństwa. I to fakt, że poznali się w którym sanatorium i ku przerażeniu w Kudowie. I ku przerażeniu rodziców i lekarzy postanowili w bardzo krótkim czasie właśnie się pobrać. Matka Haliny zmusiła Adasia żeby zamieszkali razem, bo chciała mieć. I on, możemy powiedzieć, że on był studentem łódzkiej filmówki i był w trakcie robienia swego filmu dyplomowego o Wyspiańskim, którego niestety nie dokończył, bo bardzo krótko po ślubie. Chyba rok po ślubie w bardzo krótkim czasie zmarł. Też był malarzem. Zostawił sporo obrazów po sobie. No i zostawił 20-letnią wdowę. No i Halina na początku, jak zgłębiałam jej w ogóle postawę wobec tego związku, to wydawało mi się, że to będzie się kładło cieniem. Zresztą mówi się, że jej poezja jest taka bardzo miłosna, bardzo taka też erotyczna i tak dalej, ale jest gdzieś ten element autokreacji i nie można tak zero-jedynkowo podchodzić do tej poezji i przykładać ją do wydarzeń w jej życiu tak bardzo bezpośrednio, bo okazuje się, że ona jednak w listach później oczywiście po czasie, do bliskich, z którymi korespondowała, odnosi się na przykład do tego związku jako takiego przymusowego trochę, że nie do końca to była przemyślana decyzja, że może ten związek nie był właśnie takim źródłem miłości i spełnienia, więc tutaj dużo takich... Ja właśnie dokładnie co chciałam powiedzieć, mam tutaj właśnie cytat z jej wierszy, z jej listów. Adaś był niezłym chłopcem i umarł, a nie roztkliwiam się nad nim zanadto, wprost przeciwnie, wściekam się, że mi zrobił takie horrendalne świństwo. A potem pisze tak.
Gdy byłam mężatką, byłam szczęśliwa. Gdy mogłam siedzieć w rabce 2 i 3 miesiące, wcale nie tęskniłam za tym moim Adasiem, który przysyłał rozdzierające listy. Być może, jak słusznie zauważyła pani Irenka Niwińska, nie kochałam go zanadto. Być może wcale nie jestem zdolna do takiej miłości. No pytanie jest właśnie, poznali się, zakochali na pewno się w sobie. tak, to w ogóle bez dwóch zdań. To było Małżeństwo, zauroczenie, ona które... zresztą gdzieś tam też w tym ślicie pisała, że noc poślubna, oni bardzo, mimo że mieli możliwość uprawiania miłości przed ślubem, to ze względu na ich chorobę i jego, i oni byli naprawdę ciężko chorzy z tymi dusznościami, z bolesnością całego ciała, z ogromnymi obrzękami nóg. Ciężko im było na pewne, na w ogóle na jakikolwiek tak naprawdę wysiłek fizyczny, a w końcu akt seksualny jest też wysiłkiem fizycznym i tak to trzeba nazwać. Doczekali jak gdyby tej nocy poślubnej i ona gdzieś tam też pisała, że gdyby wiedziała, jak to będzie wyglądała, to by chyba w ogóle nie decydowała się na to małżeństwo. Tak, nieszczęśliwa była po tej nocy poślubnej. Potem pojechali na miesiąc miodowy do Kazimierza. No tam właściwie z tym Kazimierzu jedli śniadanie, on malował, siedzieli. Nie mogli chodzić, nie mogli zwiedzać. Proszę to sobie wyobrazić. Młodzi ludzie, pełni energii. Szczególnie, że Kazimierz jest jednak ukształtowany, no właśnie, prawda? ukształtowany Bardzo właśnie, tak. prawda, wzgórza i wszystko. No tak naprawdę... No byli trochę skazani na ten taki żywot w chorobie. No to i tak wspaniale, że on malował, ona pisała Tak. i szczęście im trochę sprzyjało. Plus oczywiście przyjaciele, znajomi i rodzina sprzyjali im. No bo gdyby nie mama, i tutaj myślę, że też trzeba powiedzieć o mamie, no to wiersze Haliny nie trafiłyby do gazet, a to mama spowodowała, że trafiły do Gazety Częstochowskiej, Tak, chyba z tego co debiut pamiętam. to był w Gazecie Częstochowskiej. Wprawdzie gdzieś pomiędzy jakimiś krzyżówkami. Ale był. Ale się pojawił ten debiut. No a później bardzo istotnie wsparła ją rzeczywiście Wisława Szymborska i umożliwiła jej debiut na łamach tego życia literackiego. No, gdzie pojawiła się już w otoczeniu i w prawdziwych na łamach, poetów, tak. Absolutnie poetyckiego czasopisma. Ale możemy wrócić jeszcze do tego czasu, kiedy ta Gazeta Częstochowska ją opublikowała i zaczęła Halina uczęszczać na spotkanie jakiegoś koła literatów w Częstochowie. A tak. No i tutaj poznała bez wątpienia bardzo ważną osobę w swoim życiu. Również przez całe życie ważną, prawda? Bo mówisz tutaj o Ireneuszu, prawda? Ireneusz Morawski, tak. Tak, to jest w ogóle niesamowite. Ja się zastanawiałam nad tym, nie mam prostej oceny w ogóle tej relacji. To jest relacja, którą można odbierać okropnie, relacja, którą można odbierać bardzo pozytywnie, relacja, którą można odbierać przez pryzmat jej egocentryczności i egoizmu, Tak. ale też potrzeby bliskości z kimś na stałe, z kimś pewnym, z kimś bez zawirowań. Też można troszeczkę odbierać to jak grę w kotka i myszkę. No więc tu Na pewno nie można tego odebrać neutralnie. Tak, więc tu bardzo rzeczywiście trudna sytuacja, która towarzyszyła im obojgu przez całe życie. Zresztą pisali do siebie listy przez całe życie. Halina zabiegała później o wydanie tych listów i prosiła, żeby on się zgodził na to, on się nie zgadzał. Głównie z powodu żony, ponieważ on był żonaty i nie chciał tej żonie przykrości prawdopodobnie sprawić. Te listy są już wydane, po jego śmierci zostały opublikowane, także też możemy Państwu polecić, chyba pod tytułem Tylko mnie pogłaszcz, z tego co pamiętam. Natomiast to są tylko listy jego do Haliny. Ona się nie zdecydowała, znaczy miała taką koncepcję, żeby to były tylko jego listy, żeby to zostawić w takiej formule. No ale musimy powiedzieć, bo jeszcze tego nie powiedziałyśmy, to był niewidomy literat, który był niezwykle inteligentny, szalenie błyskotliwy, był erudytą i właściwie towarzyszył Halinie przez całe życie swoim On w pewnym oddaniem. momencie się odciął od niej, bo myślę, że to było dla niego za trudne. Myślę, że ciężko było mu udźwignąć tak, że ona cały czas ma jakieś kolejne romanse, kolejne miłości, kolejne związki, Już a i tak pewnie nie o że wszystkich go kocha. wiedział. Tak, pewnie wyznając miłość przy wejściu na Batorego, nie wiem, nie minęło kilka godzin, właściwie doszło do pierwszej Od zgady. momentu, kiedy powiedziała, że go kocha, prawda? Bo ona mu to No więc dlatego właśnie, zakomunikowała. w każdym razie to był faktycznie niewidomy literat. To też jest niezwykłe, dlatego że napisała do niego listy, które musiał mu ktoś czytać.
no ktoś mu musiał czytać. Prawda? A były bardzo takie rozdzierające niekiedy. One były w ogóle też pisane w sposób taki żartobliwy, ironiczny. To był faktycznie jest to ładny kawał literatury, jak to się czyta. Natomiast no, Ireneusz był też no, poniekąd jak gdyby tutaj można zrobić taką paralelę ich życia, dlatego że ona zachorowała w wieku 10 lat, on mając tam 2 czy 3 latka zachorował na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i wówczas w wyniku zapalenia chyba nerwu wzrokowego oślepł. W związku z czym też jak gdyby no, ogromny ciężar ciężkiej choroby spadł na niego jako na małe dziecko. Dokładnie. On później studiował polonistykę, już jak się poznali, wyjechał do Wrocławia z Częstochowy, bo w Częstochowie mieszkał z ojcem, ale przyprowadził również do Haliny swego kolegę Andrzeja Reicha, który też był literatem, który założył czasopismo w Częstochowie i przychodzili we dwóch prawie codziennie. Mama dawała herbatki, dawała ciasto, rozmawiali, dyskutowali. Reich i Morawski palili. Mama mówiła, że nie wolno palić papierosów, no bo Halina się dusi, więc oni palili w oknie. Ona była często skulona na łóżku, bo nawet nie miała siły siedzieć. To były długie takie intelektualne rozmowy o literaturze, jak to, mogę sobie to wyobrazić, młodzi ludzie, którzy dyskutują o tym, co przeczytali i co chcą zrobić. No i Halina się zorientowała, że że z Ireneuszem jej się fantastycznie rozmawia, jest to absolutnie jej przyjaciel, jeżeli chodzi o intelekt, emocje, natomiast ten Andrzej Reich to naprawdę przystojny facet i właściwie wyczekiwała na niego, bardzo była kochliwa, wyczekiwała na niego i przed jego przyjściem razem z Ireneuszem malowała usta, no przecież nie dla Ireneusza, wkładała ładne sukienki, no nie dla Ireneusza, na jakieś tam papierki sobie tak, włosy, słuchajcie, suszyła nad gazem, ja to sobie też byłam bardzo zdziwiona, to jest niewyobrażalne. W ogóle, że tego nie spaliła tych włosów, no bo nie mieli suszarki w domu, prawda? No ale to Polska ludowa. No i Reich był pierwszym mężczyzną, który nagle zniknął z jej życia. Praktycznie z dnia na dzień, jednego dnia nie przyszedł. Pytanie do Ireneusza, gdzie jest Andrzej, wyjechał do Warszawy prawdopodobnie na zawsze. No i trzeba tu powiedzieć, że w ten sam sposób z dnia na dzień opuścił oczywiście zupełnie jak gdyby z innego powodu i mąż ją. No i potem jeszcze takie dwie wielkie fascynacje. Tak. Helmut, nie pamiętam nazwiska, Niemiec poznany raz sobie przypomnę, też w sanatorium, i profesor filozofii w Stanach Zjednoczonych. Och tak, no profesor Józef Margolis, tak, Margolis. Filozof, wykładowca, z którym ona się... Helmut Gillner. To tak, właśnie... no ale też Lubomir Zając, który był okropnym... No, ale to było okropne, ale na szczęście ona go wyrzuciła, właściwie profesor Aleksandrowicz wyrzucił jego z jej życia po próbie samobójczej. No właśnie, ona przez niego sobie próbowała odebrać życie. Tak, no ale, ale tu chciałam powiedzieć tak, że były takie osoby, które ją tak nagle zostawiły, czyli tak Poświatowski, ten Reich, taka jej pierwsza chyba fascynacja, potem właśnie poznany w sanatorium Helmut Gillner, Niemiec, którym się w sanatorium zakochała, tam są opisy, jak się całowali, jak on jej obiecywał. Słuchajcie, każda dorosła kobieta wie, że jak spotyka żonatego mężczyznę, to okazuje się, że on nigdy nie jest szczęśliwy ze swoją żoną. I że I się właśnie nie śpi z nią rozwodzi. od 100 lat i właśnie jest w trakcie rozwodu, prawda? I tylko nie może tego zrobić od razu, bo ma dzieci, które bardzo kocha, a to jest historia, to myślę, że to w ogóle nie ma kobiety, która takiej rozmowy nie przeżyła. No i Jan Adamski też był takim, jakby mężczyzną w jej życiu. Ale on zostawił żonę. No ale finalnie właśnie, znaczy długo to trwało, zanim się to... ale zostawił ją długo. No w każdym razie ten właśnie. Helmut Gillner, potem właśnie Margolis, profesor filozofii, którego poznaje w Stanach Zjednoczonych, który też, w ogóle to jest... też taka niezwykła postać. w ogóle to takie trochę nieetyczne, bo on wykładał, słuchajcie, miał zajęcia chyba z filozofii moralności, z tego co pamiętam. I rozkochuje w sobie swoją młodą studentkę. Dokładnie. Najpierw jakaś kawa, potem jakiś spacer, potem pocałunki, potem informacja o tym, że ją kocha nad życie, że jest jedyna, fantastyczna. A dopiero potem jej mówi, a po że którymś tam żona- spotkaniu, tak samo jak i Helmut Gillner, mówi tak, wiesz, ale niedługo to wraca moja żona z dziećmi. Więc to byli ci mężczyźni. Lubomir Zając już później, po powrocie Haliny
Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, no to była paskudna postać. Okropna. W ogóle przeczytałam, że ona miała sprawę sądową, Tak, przez bo on niego. ją namówił do... Kradzieży. Oni ukradli jakąś ikonę z cerkwi. Poza tym wiedział, że ona jest chora na serce. I przegonił ją po Włóczył ją Bieszczadach, po górach, więc Ale to po był prostu... alkoholik, nie wiem czy narkoman, no bo wtedy może tej narkomanii w Czytałam, Polsce... że bardzo dobry przyjaciel Wiesława Dymnego, więc Tak, też tak, no, tak. mogła to być jakaś fascynacja związana on z był taką aurą. filmowcem, z tego co pamiętam, natomiast to był alkoholik, to była osoba, która no, żyła w tym takim świadku artystycznym, ale źle, jakby takim, był niesłowny, może i ona była w nim zakochana, chyba była w nim zakochana. On być może ją w pewien sposób kochał, ale nie wracał na noc, znikał Znaczy na jakiś czas. ostentacyjnie ją ignorował i Ostentacyjnie. no, trzymał ją tak na takiej uwięzi, że był, znikał, więc ona chyba wpadła w jakieś takie sidła emocjonalne. No bo nie widzę uzasadnienia, żeby wziąć, ona chyba tam, nie wiem, 150 tabletek Tak. łyka jakiegoś środka. Digoksiny, z tego co pamiętam, czyli silnego leku kardiologicznego. Więc to No jest- i na szczęście w ostatniej chwili jakby ma ten jakiś taki przebłysk proszący tego Lubomira, żeby zawiózł ją do szpitala, Tak. a on był na tyle trzeźwy, że ją zawiózł, rozumiem. No w każdym razie profesor ją odratowuje ledwo i to już jest, on został zresztą... No chyba wstyd jej w ogóle było po Jej tej było całej potwornie sytuacji. wstyd po tej całej sytuacji, że zawiodła matkę, że zawiodła profesora, że zawiodła siebie. Wyrzuciła Lubomira absolutnie, chwała Bogu, ze swego życia, ale również przyjaciele jej bardzo odcięli się od niego całkowicie, więc on został poniekąd wyklęty z tego środowiska. No i ale słusznie. tych miłości miała tak właśnie dużo. No i właściwie to poza tym Adaśkiem, który ją bardzo kochał, no i byli tym małżeństwem, to żadna tak naprawdę, może po ten ostatni związek z Janem był takim, który być może dałby jej spokój, ale też był obarczony no, taką trudną drogą, bo ona musiała doprowadzić do tego, że on się rozstał z się żoną, rozstał. żona chciała się zabić, tam też były cały Kraków właściwie teatralny stanął, on wyjechał z Krakowa, pojechał, bo to był aktor teatralny Teatru Starego. krakowski, tak, musiał wyjechać do jakiegoś obwoźnego, objazdowego teatrzyku tak naprawdę w Rzeszowie, więc swoją karierę też jak gdyby położył tutaj na szali tego wszystkiego, ale do końca czekał na nią i ona miała nadzieję chyba, że z nim spędzi poważny ten życie, związek że ten będzie, tak. wyglądał na poważny. On też dojechał na jej ostatnie wakacje w Jugosławii do niej i listy ich do siebie są bardzo piękne. No ale tak- wiesz, jeszcze rozmawiając właśnie o tych mężczyznach, gdzieś przewija się też postać, chociaż bardzo epizodycznie i to mnie też tak, zaciekawiło. wiem, co chcesz powiedzieć. Jerzego Kosińskiego, z którym spotkała się w Nowym Stanach, Jorku. tak. On ją tam zabiera na 1-2 spacery. Tak randkują delikatnie. Tak, ale prawdopodobnie, i to jest dla mnie też nie, no taki może nie odkryty do końca, bo mało jest danych na ten temat, ale właśnie taki rys jej osobowości, że ona jednak wikłała się w takie trudne emocjonalnie związki. Przyciągała że też trudnych ludzi do tak, siebie. że bardzo ją to w jakiś sposób... no nie chcę powiedzieć korciło, bo to jest takie kolokwialne określenie, ale jednak w jakiś sposób ci dziwni, trochę rogaci tacy mężczyźni, znaczy rogaci mówię tutaj tacy bardzo właśnie nie miętcy, nie wiem jak to odmienić, przepraszam, no, nie tacy aksamitni, nie tacy gładcy, nie tacy uładzeni, mili i ciepli, tylko właśnie tacy trochę dziwni, trochę agresywni, trochę łobuzy. bardziej... No właśnie, więc ona trochę gustowała w tym, ale wiesz, bo chcę tylko nawiązać do tego, że mało się o tym związku, czy o tej sytuacji, że oni się gdzieś tam tej drogi przecięły, pisze. Ale w tej książce jest bardzo ciekawy fragment jej listu, jak ona się dowiaduje, bo on ponoć opisał właśnie ich znajomość w jednym ze swoich opowiadań. Ona zresztą napisała o nim też opowiadanie Błękitny ptak. No, jego pierwsza powieść Malowany ptak, no, która zresztą była fenomenem i na świecie, i w Polsce, i potem i Kroki. Także no ja byłam wielką fanką Kosińskiego i teraz myślę sobie, że czytając refleksję Haliny Poświatowskiej, jak dostała informację, że on opublikował właśnie tą swoją pierwszą powieść, czyli Malowanego ptaka, to Państwu tutaj przeczytam króciutko. Ona napisała coś takiego.
Podejrzewam go o jakieś nieczyste machinacje. Jak wiesz, nauka języków nie szła mu szybko, a on przyjechał do Stanów Zjednoczonych w bardzo podobnym okresie jak ona. A 5 lat z pewnością nie wystarczy, żeby dobrze opanować angielski. Dobrze w sensie literackim przede wszystkim. No i wyobraź sobie K, jak siedzi i pisze. Czyli było to chyba sprzeczne z jego naturą w jej ocenie. Podejrzewam, że zapłacił komuś, żeby opracował jego notatki, że opłacił wydawcę i krytyka. Ta recenzja jest przesadna, o wiele za dobra. Ale co mnie zastanawia jeszcze bardziej, to po co cały ten cyrk? Dlaczego nagle wziął się do pisania? Dlaczego przy całej swojej fortunie miałoby mu zależeć na rozgłosie pisarza? Nie pojmuję, a ty. I ja tutaj dostrzegam dwie rzeczy. Znaczy pierwszą, która mnie oczywiście zaintrygowała i zaczęłam szukać i faktycznie była jakaś sprawa bardzo głośna o to w latach 80., pod koniec lat 80., że rzeczywiście on się posługiwał jakimiś ghostwriterami to była taka i osobami, które go wspierały trochę bardziej niż edycyjnie. Choć też pojawił się ostatnio artykuł, który trochę to prostuje, że rzeczywiście te zarzuty były trochę na wyrost i niejako trochę mu złamały karierę w tamtym czasie. Były zarzuty antypolskość, o to Żydowsko wymyślił, że dużo było zarzutów w stosunku ale tutaj też pobrzmiewa trochę w tym liście, oczywiście nie chcę tutaj dorabiać teorii, ale pobrzmiewa taki zawód, ponieważ ten jego status finansowy, prawda, wynikał z tego, że on się ożenił z bardzo zamożną dziewczyną. Więc trochę widzę tutaj takie rozczarowanie, że coś niby było ich udziałem wspólnie, ale nic z tego nie wyszło. I chodziła na randki, taki trochę... porobił jej piękne zdjęcia, przy czym cały czas mówił, że on będzie bogaty, bo on po to jest w Stanach Zjednoczonych, żeby być bogaty i do prowincjonalnej Polski nie wróci. To też gdzieś się w jej listach i w jej opowieściach. Ja też myślę, że... ale jeszcze chciałam wrócić do tego, co mówiłaś o tym jakby uwikłaniu Haliny z tymi typami mężczyzn spod ciemnej gwiazdy. Słuchajcie, ja to myślę, że to jest jeszcze trochę inaczej. Znaczy, może być trochę inaczej. Ładna, wygadana, inteligentna, wykształcona kobieta, uznana poetka bardzo szybko, bo ona faktycznie w sumie po tym pierwszym debiucie... Tak, on był bardzo udany. Potem pierwszy tomik stosunkowo szybko opublikowany z dobrymi recenzjami, znająca wybitnych ludzi, charyzmatyczna, inteligentna, ironiczna, czasami złośliwa i czasami okropna. Który normalny facet zwiąże się z taką silną kobietą? Większość facetów chce mieć po prostu żonę albo dziewczynę. Natomiast tutaj jest więc ja myślę, że ona przyciągała do siebie osobowości wybitne, trudne, nie bojące się potyczki intelektualnej, ale może nawet trochę charyzmatyczne, bo te wszyscy, profesor filozofii, Kosiński, na pewno Kosiński nie był przeciętną osobowością, to w ogóle bez dwóch zdań. Ireneusz był też absolutnie Myślę, że profesor Aleksandrowicz absolutnie wybitna postać, gdyby nie ujrzał w niej pewnego... Kornel Filipowicz, późniejszy partner Szymborskiej, by z nią rozmawiał, mając chorą żonę, to wiemy, że bardzo kochał, bo było mu żal dziewczynki z Częstochowy. Nie, ona musiała mieć osobowość i jakiś magnetyzm. No i przez to trudno jej było. Ja myślę, że na nikogo zwykłego w swoim życiu by też nie zniosła. No i to jest taki dylemat albo paradoks kobiet wybitnych. Tak. Tak. Cóż mogę powiedzieć? Dla mnie na przykład imponujące też było to, bo my ją gdzieś szufladkujemy w ogóle jako kobietę, poetkę, która pisała właśnie o miłości, o erotyzmie, jako taką bardzo czułą, wrażliwą, gdzieś naznaczoną tym odium śmierci, która nad nią wisi. Ale jej debiut, i to przyznam się szczerze, nie zdawałam sobie z tego sprawy, bo jakoś chronologicznie tej jej poezji nie czytałam, a wiadomo, że się, tak jak mówiłaś na początku, zaczytywałyśmy Pawlikowska, Jasnorzewska, Poświatowska i tak dalej. Najprostsze wiersze w odbiorze dla dziewczyny. Ale jej debiut to był Człowiek zanapórny i ona tam pisze o hercogu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie ten wiersz, ale to zachęcam do przeczytania. I o tym wydarzeniu, kiedy on, zdobywając szczyt, musi sobie uciąć po prostu opuszki palców, właściwie palce, dlatego że on nie wziął rękawiczek, jednak chciał tą górę zdobyć. Postać też wybitna, niezwykła. I teraz tak jak sobie połączyłam tą młodą dziewczynę
dziewczynę, która nagle fascynuje się tymi zdobywcami szczytów i takimi niezwykłymi osiągnięciami i o tym właśnie pisze swój pierwszy wiersz, a nie znaczy taki, który idzie A nie o na miłości łamy. do chłopca. Dokładnie, no to trudno jest ją jednak włożyć w tą szufladkę, że to była dziewczyna, która tylko się interesowała właśnie taką... No oczywiście, a ponadto pamiętajmy, że pisała też dramaty, bo kilka ich napisała. Napisała powieść autobiograficzną, opowieść dla przyjaciela. Właśnie dlatego Ireneusza Morawskiego. Tak, prawdopodobnie. I pisała również teksty filozoficzne, bo musimy też powiedzieć, że po przyjechaniu, bo my cały czas o tych Stanach jeszcze nie, a to za chwilę Państwu Jeszcze powiemy. nie wyjechała do tych Stanów. Ale już wróciła w mojej opowieści i po powrocie rozpoczęła studia i skończyła, zrobiła pracę magisterską z zakresu filozofii. Tak. I pracowała w Instytucie Pracowała w Instytucie Filozofii, była asystentką i była przed śmiercią w trakcie zbierania dokumentu do doktoratu. I to miał być temat Martina Kinga. Martin Luther. To miała zajmować się generalnie, jakby tematem jej pracy doktorskiej miała być filozofia Martina Kinga Luthera chyba, tak? Nie wiem. Luther. No w każdym razie Martin King Luther, jego filozofia była tematem, miała być tematem jej pracy doktorskiej i miała mówić o jakby wyzwalaniu się spod władzy przy pomocy pacyfistycznych idei, czyli można powiedzieć, nawiązując do naszego poprzedniego podcastu, do którego zachęcamy do należenia, że poniekąd chciała pisać o jakby filozofii Luthera w aspekcie filozofii Tolstoja. No pod kątem pacyfizmu Ona zmieniła, to, ja wiem dlaczego się dziwisz, bo ona miała tak. inny temat pracy doktorskiej, ale go zmieniła i później jej przyjaciółka Caroline Karpiński poprzysyłała jej mnóstwo dokumentów na temat Martina Kinga Luthera i na pewno Luther miał być tematem jej pracy doktorskiej. Zmieniła, dlatego że pierwszą pracą to zawieszam swoje zdziwienie w takim razie. Tak, miał pierwszą, ale tam w wyniku pewnych problemów w katedrze, w której pracowała, również osobistych, również związanych z fortunnym zakochaniem się jej szefa w nim. Ona zmieniła tematy i szukała specjalnie promotorki w Warszawie, ponieważ w Krakowie nikt nie był w stanie jakby pomóc jej w tym. Także na pewno tak było. Zmieniła temat pracy, dlatego się zdziwiła. Rozumiem. Dobrze. No to dobrze, że to Słuchajcie, Ania, wejdźmy w te Stany Zjednoczone. Wsiądźmy na ten batory. Tak. Julian Aleksandrowicz, czyli wspaniały profesor, o którym opowiadałyśmy, zdecydował się wysłać ją do Stanów Zjednoczonych, bo tylko tam widział ratunek dla niej. To była ciekawa w ogóle historia, dlatego że on miał różnego rodzaju kontakty, szczególnie też w Polsce, między innymi też w bardzo bliskiej chyba, nie do końca tutaj chcę powiedzieć, że relacji, ale na pewno miał dobre związki z profesorem Mollem i konsultował też Halinę. I na początku profesor Moll wydał tam negatywną opinię, nie chciał, żeby ona była leczona za granicą. Przede wszystkim nie podjął się jej operacji, bo tych operacji po prostu w Polsce wówczas nie przeprowadzano. Dokładnie. I zresztą on pracował też nad swoimi własnymi rozwiązaniami, więc też rozumiem go jako naukowca, że pragnął dokonać czegoś na polu tutaj rodzimej kardiochirurgii. No ale jednak profesor Aleksandrowicz był nieustępliwy i nawiązał kontakt z profesorem właśnie z Filadelfii, chyba z tego co pamiętam, profesorem Boltonem. I jedyne, co trzeba było załatwić, ponieważ Halina Poświatowska była wybitną już wtedy w Polsce poetką, chorującą niestety na serce, ale które można operować już w tych warunkach eksperymentalnych w Stanach Zjednoczonych, więc wykorzystano Halinę jako dźwignię handlu niejako, prawda? Czyli jako taki element reklamy i zdecydowano się zaoferować takie rozwiązanie, czy we współpracy jakby wytworzono taką koncepcję, że zostanie zoperowana za darmo, dzięki temu, że będzie można tą operację nakręcić, emitować, zrobić z niej absolutnie... Stacja telewizyjna chyba to takie przedsięwzięcie komercyjne
No i oni się na to zdecydowali. Zresztą nawet chyba Radio Wolna Europa też o tym mówiło. To było bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie. Jedyny problem polegał na tym, że trzeba było załatwić Halinie transport i utrzymanie na miejscu, ponieważ szpital sam się zdecydował przeprowadzić tę operację bez dodatkowych kosztów, więc to było też bardzo duże osiągnięcie ze strony profesora Aleksandrowicza. Tak, no tylko tam jakby z tym wyjazdem oczywiście było też wiele różnych problemów, ponieważ no, trudno było, znaczy problem polegał na tym, że Ministerstwo Ówczesne Zdrowia bardzo się denerwowało, że w Polsce socjalistycznej czegoś można nie przeprowadzić. No tak. Profesor Moll, który wówczas był jeszcze w Poznaniu, później był wieloletnim kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii w Uniwersytecie naszym medycznym w Łodzi, na początku nie chciał wydać takiego zaświadczenia, że to się, że tego nie można. W końcu wydał, no jak gdyby jak już tutaj został przekonany, czy sam jakby zrozumiał, że jest to jedyna możliwość. Ale potem był problem z wizą, bo Amerykanie też wcale nie byli tacy chętni. To było naprawdę kilka dobrych miesięcy, bo to było, że zaproszenie prywatne, że nieoficjalne, jak to za to zapłaci. Bardzo pomogła Polonia, profesor Witlin szczególnie, zebraniu pieniędzy na bilet i w końcu Halina popłynęła Batorym do Montrealu i stamtąd samolotem przeleciała chyba do Nowego Jorku, tam była ze swoją rodziną przez pewien czas i potem koniec końców była zoperowana w tej Filadelfii. Ale proszę Państwa, w Gdańsku przy odpłynięciu Batorego odwiedza ją Ireneusz Morawski, gdzie właśnie Halina wyznaje mu miłość, siadając z nim na schodkach. Po czym wchodzi na pokład, też nie bez problemu, bo lekarz pokładowy nie chciał jej przyjąć na ten pokład, wymusił na ojcu okrutne oświadczenie, w którym tata Haliny musiał napisać, że w przypadku śmierci dziecka, Haliny, do nikogo nie będzie miał, rodzina nie będzie miała do nikogo pretensji, ale rozumiem też, bo podróż trwała kilka dni, oni wiedzieli, że na otwartym morzu nie będą mogli nic jej pomóc, na szczęście dojechała. No i kogo tam poznaje? Szermierzy. A mianowicie Jerzy Twardokens, słynny szermierz, późniejszy profesor biomechaniki. Chłopaki jadą na olimpiadę i nasz słynny szermierz Jerzy Pawłowski, uznawany swego czasu za najlepszego szablistę świata, który, jak się później okazało, współpracował z CIA, siedział w więzieniu, postać bardzo kontrowersyjna. Obydwoje panowie zakochują się w Halinie, ale ona woli Twardokensa. Tak. Ten związek ich zresztą będzie miał różne momenty, wzloty i upadki. Tak. No ostatecznie oni nie będą ze sobą. Już tutaj uchylimy rąbka tajemnicy, bo myślę, że to taka epizodyczna jednak postać w jej życiu. Ale też nie znaczy, na Batorym było fajnie. No to zdecydowanie. No, ona naprawdę, mam takie poczucie, że ona przyspieszała to swoje życie i starała się zrobić maksymalnie dużo w tym krótkim czasie, który gdzieś tam jej był podarowany. Mam takie, tak myślę sobie, że mając świadomość, że jedzie na operację, ta operacja może się nie udać, no mogła wybrać, albo będzie leżała w łóżku szpitalnym, bo ona tam gdzieś w izolacji, czy w jakimś takim szpitalnym, w tych szpitalnych kajutach była ulokowana i się umartwiać, albo po prostu chwytać szczęście za nogi i po prostu korzystać z życia. I ona była absolutnie nie poetką śmierci, tak jak się o niej mówi, tylko absolutnie poetką życia. Ona pragnęła żyć, pragnęła przeżyć. Tak, no to było coś Kochała tańczyć, nie po jednym tańcu lądowała na łóżku szpitalnym z dusznością, obrzękiem płuc, ale tańczyć kochała i zawsze. Ale miała w ogóle takie swoje zachowania, też mnie to z jednej strony rozbawiło, ale z drugiej strony byłam taka pełna podziwu, czyli jak ona sobie radziła z przeciwnościami, jak biegła na przykład do Ireneusza Morawskiego, jeszcze zanim wyjechała oczywiście do Stanów, biegła do niego, żeby się z nim zobaczyć, to ją wyczerpywało, ponieważ musiała też po schodach wejść do niego i są zapiski, że ona wchodzi do niego, kładzie się od razu na łóżku, no bo już wiedziała, że musi poleżeć, żeby ten oddech się uspokoił, żeby serce się uspokoiło, żeby mogła zregenerować ten organizm. Czyli traktowała to po prostu jako taką procedurę, przez którą trzeba przejść, no bo
życie jest fajne i trzeba w jakiś sposób sobie radzić z tymi przeciwnościami losu. Także no była niesamowitą osobą. Była na pewno niezwykłą osobą. W każdym razie po przyjeździe do Nowego Jorku, po spotkaniu z daleką rodziną ojca, tam oczywiście mnóstwo Bo Polonii pani Fedorowicz chyba. Fiedorowiczowa, pani Fiedorowiczowa. Mnóstwo Polonii się nią zainteresowało. Faktycznie były gazety, o tym pisały, media, tak jak mówiłaś, telewizja postanowiła, jakaś tam stacja telewizyjna faktycznie sfinansowała jej tę operację dzięki temu, że ona mogła być emitowana, bo to była jedna z pierwszych takich operacji, bo ona miała naprawdę ciężką wadę serca. I po kilku miesiącach również przebywania tam w sanatorium, jakby wyciszania tego serca po jakichś tam badaniach diagnostycznych, w końcu przeprowadzono tę operację szczęśliwie. I ta operacja się udała. Na 1 czy na 2 dni przed operacją przyszła do niej jakaś pani, która ją uczyła angielskiego, bo wtedy Halina się bardzo intensywnie uczyła angielskiego, bo mimo, że się uczyła go w Polsce, to okazało się, że w ogóle pojechała praktycznie bez znajomości. Zapytała się, czy ona ma jakieś ostatnie życzenie. No tak jak tak mi się skojarzyło, jak to czytałam, jak w celi śmierci. A ona sobie zażyczyła fryzjera. W związku z czym była naprawdę kobietą z krwi i kości. Przecież trzeba... Potem napisała taki trochę rozpaczliwy list do mamy, ale mama taki mówiący o tym, że może się to wszystko nie udać i to jest ryzyko. Mama na szczęście otrzymała ten list już po operacji i po pozytywnym jak gdyby wyniku. No i wtedy można powiedzieć, że Halina odzyskała nowe życie. Powiedziano jej, trochę przekłamując, albo ona tak to zrozumiała, że jest zdrowa, bo ona nie była zdrowa. Ta zastawka nie była wymieniona, to nie było to, co robiono później, czy teraz, wszczepiona sztuczna zastawka, ona była po prostu zszyta. To był taki rodzaj plastyki, bardzo, można powiedzieć, na dzisiejsze czasy, myślę, prymitywnej, aczkolwiek było to arcydzieło. Ale jej wydolność krążeniowo-oddechowa na pewno poprawiła się i ona wtedy rzuciła się zupełnie w wir życia. Bo ona pomyślała, że jest zdrowa. Myślę sobie, że gdyby może wtedy była z profesorem Aleksandrowiczem, gdyby może on przy niej był, może gdyby ktoś z nią porozmawiał i wytłumaczył, że teraz ona może żyć już normalnie, ale nie może się wpędzać w taki wir, szczególnie wysiłku fizycznego, emocji, pędu, zwiedzania, latania po mieście, może przedłużyłby się ten czas jej życia w dobrobycie, bo ona już po 3 latach wróciła do Polski praktycznie w podobnym stanie, jak wyjeżdżała. Ale 3 lata miała naprawdę cudownego życia. No i tu znów jest taka dyskusja akademicka. Czy by to coś dało, czy to nie? coś dało? Ja myślę, że jej bardzo dużo dało. Ona miała 23 lata, jak ta operacja została przeprowadzona. 23 lata, czyli to była młoda dziewczyna. To była młoda dziewczyna, która jeszcze myślała kategoriami podlotka, nastolatki. No to była ładna naprawdę... dziewczyna. Oczywiście ona chciała chwytać szczęście, życie, wszystko. No i co ona zdecydowała? Zdecydowała, że ona nie wraca do Polski. I że ona chce iść się uczyć. Mówiliśmy o tym, że ona była... Wszyscy. No właśnie, że ona była jednak zachłanna nie tylko na życie, ale też na naukę. I ona zdecydowała się pójść do koledżu, co nie było wcale proste, bo trzeba było mieć stypendium. Więc porwała się trochę z motyką na słońce, ale pokazuje życie, że jest to słuszna droga niekiedy i przynosi dobre owoce. Bo ona napisała listy trochę na fali właśnie tego reklamowego zainteresowania jej przypadkiem medycznym. Ja myślę, że to nie było przypadkowe, że dostała odpowiedź z tego koledża. Absolutnie, to było związane z tym, że warto jest mieć w koledżu poetkę, która przeszła operację, która jest synonimem sukcesu medycyny amerykańskiej. Za żelaznej kurtyny, absolutnie, prawda? Więc dostała odpowiedzi z 3 koledżów. Wybrała sobie Smith College, który był taki najbardziej prestiżowy dla niej. Prestiżowy dla bogatych Amerykanek z bardzo dobrych domów. Na początku była zachwycona,
Natomiast w krótkim czasie jak gdyby dostała stypendium oczywiście. W międzyczasie dostała stypendium chyba jeszcze Fundacji Kościuszkowskiej i Polskiego Instytutu Nauki. Zaczęła w Nowym Jorku przed rozpoczęciem studiów w tym koledżu. Poszła na kursy języka angielskiego, bardzo intensywny, bo musiała tego angielskiego się poduczyć. Ale ona się uczyła, proszę Państwa, po kilkanaście godzin dziennie, więc ona miała taką determinację tego języka właśnie, że ona siedziała nad tym, nad tą edukacją swoją i nad tym słownikiem, bo to nie były takie czasy jak teraz, że można sobie przetłumaczyć wszystko i jest. Po kilkanaście godzin, więc to jest naprawdę ogromny wysiłek też. Tak, ale i też podkreślają wszyscy, że miała niezwykłe zdolności lingwistyczne, bo też ona znała dobrze język francuski, chyba niemiecki. Uczyła się też hiszpańskiego. Uczyła się hiszpańskiego i powiem szczerze, że na pewnym etapie, chyba w ostatnim jej tomiku były jej tłumaczenia. Też mówią krytycy i literaturoznawcy, że byłaby świetną tłumaczką. Zresztą nie wiem, czy ona Lorki chyba nie tłumaczyła. No właśnie chciałam powiedzieć, że po kilku latach nauki języka hiszpańskiego ona zaczęła tłumaczyć García Lorkę. No to przecież to jest w ogóle no właśnie. Nasz Miłosz pomnożony przez Herberta. Tak, no to w ogóle... tak. Także miała na pewno zdolności, zresztą ktoś tam mówił, że ona zanim zaczęła tłumaczyć jakiś wiersz, to bardzo długo słuchała jakichś piosenek w danym języku, bo też chyba jeszcze z innego języka robiły tłumaczenie, już nie pamiętam z którego, nie wiem czy nie z francuskiego, ale nie jestem pewna, z hiszpańskiego na pewno. Wsłuchiwała się w rytm, potem tłumaczyła poszczególne słowa, potem tworzyła sobie swoją opowieść i w rytm, czyli musiała mieć też słuch muzyczny dobry. Plus no ona grała na pianinie, pamiętasz? I w rytm jak gdyby języka dobierała słowa mające oddać treść, także podobno naprawdę miała zadatki na niezwykle wartościową tłumaczkę poezji. Ale ja myślę, że ta recytacja też jej bardzo dużo pomogła, którą ona początkowo uwielbiała, dlatego że ona na przykład uczyła się całych fragmentów Szekspira, prawda? I no jednak wyłapujesz tą melodyjność, prawda? Tych fraz, których się uczysz i potem jest chyba też inny odbiór jest w ogóle myślenia tym słowem, więc to moim zdaniem ją do tego też przygotowało. No w każdym razie lata, co studiuje w Smith College, to też sobie wynotowałam, bo to mnie trochę rozśmieszyło, bo to słuchajcie, jaki to jest w ogóle 5 przedmiotów studentki mogły studiować i ona studiuje, słuchajcie, ustrój amerykański, wstęp do historii sztuki, historia filozofii od Thalesa do Kanta, język francuski i logikę. No dla mnie to jest taki rozstrzał po prostu niesamowity, cudowny. I koniec końców kończy czteroletni college chyba w 3 lata, bardzo nawet krócej. Ona dokonuje tak chyba w 2 lata. Nawet w 2 lata. 3 lata chyba trwa, a ona w 2 lata kończy. Przyspiesza w każdym razie ten kurs. Właśnie wybiera sobie te kursy takie letnie, gdzie przyspiesza. Ale też ciekawe znalazłam odniesienia do Sylwii Plath, która skończyła jakby ten sam college chyba 3-4 lata wcześniej. No i też bardzo utalentowanej, też bardzo ciekawej i też niestety wcześnie kończącej życie, bo ona miała chyba 30 Tylko lat. ona popełniła samobójstwo. No oczywiście z innego powodu kończącej, ale też nie miały okazji się spotkać akurat na tym koledżu, ale to było takie miejsce, gdzie obie zjawiły to była się szkoła w tych latach 50. dla dziewcząt z dobrych domów, ale prawda jest też taka, że po krótkiej fascynacji tym miejscem Poświatowska jest taka trochę zniesmaczona sposobem nauki. Mówi, że uczą się dziewczyny od poniedziałku do piątku, że właściwie to w piątek już czekają, żeby spotkać się z chłopcami, że najważniejsze są stroje, że to są bardzo bogate dziewczyny, że są puste tak naprawdę, że uczą się dla ocen, że nie ma dyskusji w tej szkole. I tak dużo pisała, ona też dużo pisała i w listach i później w swoich wspomnieniach, że ta szkoła na początku ją zachwyciła, bo piękna i takie w ogóle uosobienie marzeń tak naprawdę, tak. ale ona w końcu postanowiła w krótkim czasie tak naprawdę
wrócić do Polski, Wrócić, mimo że skończywszy ten college otrzymała kolejne stypendium, tym razem z Uniwersytetu Stanforda, już wówczas bardzo uznanego, co bez wątpienia dawałoby jej przepustkę do wielkiego świata. I znów powstaje pytanie, czy gdyby wówczas została w tych Stanach Zjednoczonych, to było bardzo wysokie stypendium, z tego co pamiętam, chyba $2,500 miesięcznie, to była olbrzymia suma na tamten czas, a już dla Polak już w ogóle, o tym bardziej, że ona wciąż miała mimo wszystko wsparcie Polonii, bo na początku oni byli zdziwieni, że ona chce zostać, nie wierzyli, że otrzyma te stypendia, ale jak już tam była, to ją wszyscy pokochali, ona się zaprzyjaźniła z ogromną ilością ludzi. No i znów pytanie, czy gdyby została tam i stan jej serca by się pogorszył, a przecież na pewno chodziłaby na kontrolę do szpitala, w którym była zoperowana, czy no jednak stan kardiochirurgii amerykańskiej był nieporównywalnie na tamte czasy lepszy niż polski, czy też by się inaczej skończyło Czy ta jej operacja życie? druga, tak. Czy ta mogłaby operacja się była tą, powieść. której musiała być poddana, czy byłoby mniej komplikacji, czy byłaby prostsza do przeprowadzenia? Nie odpowiemy na to pytanie nigdy. Ja zanim się przygotowałam, czy podczas przygotowań do tego podcastu zadzwoniłam do swojego przyjaciela, który jest kardiochirurgiem i zapytałam się go, a on mi powiedział, że również dzisiaj reoperacja takiej wady, czyli druga operacja, wiąże się mniej więcej w dzisiejszych czasach z 10% ryzykiem śmierci. Nawet obecnie, w związku z czym jest to bardzo wysokie ryzyko operacji, a tutaj mówimy o latach 60., gdzie Dokładnie. w ogóle technika operacji na otwartym sercu była kompletnie inna. No i wraca do Polski. Tak, ale wiesz, jeszcze tak myślę sobie, że ona trochę przez tego Margolisa wraca. Ja też tak myślę, bo on ją rozkochał w sobie. Tak, czyli przez tego wykładowcę, który Jeszcze raz właśnie... tutaj powtórzę, że ona go poznała na kursie filozofii moralnej. On prowadził zajęcia z zakresu filozofii moralnej, nawiązał romans ze studentką, mając żonę i dzieci. Tak, chodzili po muzeach i się całowali. Być może faktycznie praktyka od teorii w życiu się rozbiega. No w tym przypadku zdecydowanie się rozbiegła, ale właśnie podejrzewam ją o to, że Tak, ona pod wpływem tego emocjonalnego wypalenia Ona go jednak chciała bardzo uciec. kochała, Tak. wydaje mi się, a przynajmniej sobie wyobraziła tą miłość. Jej w ogóle brakowało miłości fizycznej bardzo. Tak. Poza miłością romantyczną, platoniczną, ona to wielokrotnie też w listach różnych podkreślała, no po prostu była kobietą z krwi i kości i chciała i mieć... kochliwa była niezwykle. Kochliwa, ale w tak. ogóle chciała mieć, po prostu chciała być z mężczyzną. Tak, tak. I ten jeszcze dodatkowo był na pewno intelektualnie bardzo atrakcyjny. Bardzo, bardzo, bo tak jak powiedziałaś, przyciągała właśnie tych intelektualnych, ciekawych No i osobników. równocześnie tak naprawdę to był ten sam moment, w którym również częściowo doszło do przerwania przyjaźni z Morawskim, bo nagle im się tak zaczęły urywać tu listy, więc ona znów została Stany Zjednoczone, rozczarowana poziomem nauki. Zaczęła bardzo tęsknić za mamą, zawsze za nią tęskniła. To nie była możliwość, że mama wsiądzie w samolot i przyleci, albo że ona wróci i wróci. To inne czasy w ogóle To w ogóle nie były, było, tak. więc ona, pamiętamy opowieść o Marku Chłasko, jak wyjechał, to się z matką do końca życia, nie raz tam w Raz się Jugosławii zobaczył się na z nią, chwilkę tak. zobaczyli, ale to było wiadomo, że to na wiele lat. Ona nie mogła sobie przyjechać i wrócić, Musiała na bo to... jakąś wycieczkę jechać, żeby się z nim przez przypadek... Mówisz o Chłasko, tak, mówię o Chłasko. ale mówię o tym, że tu nie było takiej możliwości, że mama przyjedzie do Stanów na 2 tygodnie, albo że ona wróci do Polski. No, zresztą w ogóle to była taka sytuacja chyba wtedy w Polsce, że władze były bardzo niezadowolone, że ona została w tym koledżu. No tak, ale po tym jak wróciła, konsekwencji żadnych negatywnych z tego nie miała. Nie było. Nie. Mało I tego, tam- pozwolono jej studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, zrobiła Tak. pracę magisterską, zaczęła pracować jako asystentka na UJ-cie, a tam miała jakieś takie, kilka razy była wzywana na komisariat Milicji Obywatelskiej, żeby opowiedzieć o swoim pobycie, ale żadnych konsekwencji, no jedyne konsekwencje prawne, jakie miała, to co Ania już wspomniała, że ukradła razem z Lubomirem ikonę i dostała Ale- tam chyba 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Nasza poetka to była skazana, proszę Państwa. No właśnie, ale wiesz, widziałam w którymś z dokumentów właśnie taki fragment, gdzie jest zaprezentowany arkusz chyba właśnie z Służby Bezpieczeństwa, że ona była brana pod uwagę jako osoba, jako informator.
I nie wiem, oczywiście tutaj nie będę zajmować stanowiska, czy opowiadać rzeczy, których tam nie było, więc nie będę dopowiadać, ale właśnie w tym dokumencie było, że decydują się na wykreślenie właśnie Haliny Poświatowskiej z uwagi na to, że zmarła, czyli no już nie jest w stanie To być może chcieli, spełniać. wiedzieli, Chcieli być że- może ją pozyskać, ale czy ją pozyskali, czy jej nie pozyskali, to tego nie wiadomo. Natomiast no faktycznie rozpoczęła po powrocie studia, bo ona poszła na Filozofię. studia, zrobiła magisterkę, no i tak jak powiedziałaś, zaczęła pracę nad tym doktoratem Tak. i jednocześnie zaczęła pracę jako asystent, co było bardzo, bardzo trudne, bo ona nie mogła stać. No my, nie wiem jak ty prowadzisz zajęcia, ale ja głównie stoję, nie wyobrażam sobie tak na siedząco, Zdecydowanie to jest męka. prościej się mówi, łatwiej się panuje nad grupą, łatwiej się przekazuje informacje, jak się stoi, Tak. niż jak się siedzi. Tak. One nie są nudne. Ona musiała czasami podchodzić do okna, otwierać okno, żeby głęboko właśnie. oddychać. Widziała uśmiechy studentów, no bo zawsze młodzi ludzie Reagują tak, ze czasami zdziwieniem nieadekwatnie. czasami, No możemy tak. jeszcze powiedzieć, że ona studia magisterskie zrobiła pod opieką profesora Romana Ingerdena, który był takim filozofem, przedstawicielem fenomenologii, ale również był przyjacielem Witkiewicza. tak. I podobno jego sławnym cytatem, ja sobie zanotowałam, bo tak nie bardzo powiem szczerze, go rozumiem ten cytat, ale dlatego go sobie zanotowałam. Okej. Poznanie jest zawsze poznaniem czegoś. Poznanie jest zawsze poznaniem czegoś. To jest ponoć taki najsłynniejszy cytat profesora Romana Ingerdena. Na pewno też bardzo uznanego filozofa tamtych, w ogóle polskiego, zrobił duże wrażenie i też Halina na nim zrobiła duże wrażenie. No i potem profesor idzie na emeryturę, spotykają jeszcze później w Paryżu, gdzie jest przerażony stanem jej zdrowia. Jak jej się udało jeszcze na 2-miesięczne stypendium do Paryża wyjechać. Też siłą woli, za wszelką cenę do tego Paryża chciała pojechać, bo to zawsze było jej marzenie, żeby poznać Paryż, żeby pozwiedzać ten Paryż, żeby poczuć się jak taka Paryżanka. I ciężko już chora, w bardzo złym stanie. Ona jeden dzień chodziła po Paryżu, drugi cały dzień leżała w łóżku, bo bez w ogóle odpoczynku nie była w stanie następnego dnia funkcjonować. Przed wyjazdem do tego Paryża wyjechała z walizkami pełnymi nowych, uszytych przez krawcową w Częstochowie ubrań. I też biografka jej pisze, bodajże, bo jest świetna, taka mówiłam Ani przed, książka, Poświatowska w zwierciadle swej kobiecości, pani Katarzyny Karaskiewicz, stara z 70 lat, gdzie tutaj właśnie o tych ubraniach pisze pani Katarzyna, że Poświatowska była przekonana, że wyjeżdża z walizkami, no bo to mało kto kogo było to stać, uszytych według burdy, nie wiem czy Państwo pamiętacie, No, oczywiście. była burda i tych takich właśnie chanelowskich, takich krótkich spódniczek, tych takich pudełkowych żakietów. A to był moment, kiedy zaczęły powoli wchodzić dzieci, kwiaty, luźne rzeczy i w ogóle inny styl i czuła się tam po prostu jak... Dziwnie. Nie, powiedziała, że się czuje jak stare pudło. Brat o tym wyjeździe pisał, że Halina wyjechała bardzo elegancko ubrana, a ona gdzieś tam mówi tak, że czuje się jak pudernica, no bo to znów było te kilka lat mody do tyłu, ponadto no pytanie, jakie to były materiały, jakie to były, z czego były Oczywiście. szyte te rzeczy, bo do dzisiaj pudełkowy myślę, że żadna z nas Żakiet nie funkcjonuje, pogardziłaby no ale- pudełkowym żakietem Chanel, natomiast jak to była gremplina, jak moja babcia nosiła, to mogła to być faktycznie inna elegancja. Wrócę na chwilę jeszcze do tej książeczki, dlatego, że książeczki powiem, bo ona jest taka prześmiewcza, znaczy jest bardzo fajnie napisana właśnie o Halinie jako o kobiecie, że co lubiła Halina? Halina lubiła kolor czerwony, zielony i złoty, lubiła, to się specjalnie założyłam, małe koraliki zapętane na szyi, nie lubiła kolczyków i nosiła bardzo rzadko pierścionki i kochała buty, takie wycięte, takie tak zwane kaczuszki, No czyli tak. takie klasyczne czułenka. Czułenka. I to był ogromny dramat w jej życiu, dlatego że ze względu na to, że miała non-stop obrzęknięte nogi, Nie mogła. te buty po prostu wyglądały niezwykle na niej nieatrakcyjne. Miała hopla na punkcie butów, kochała kupować buty, podobno właśnie prawie całe stypendium w tym Paryżu, tak naprawdę tuż przed swoją śmiercią, bo to było dosłownie rok, półtora roku przed, wydała właśnie na jakieś buty. Kochała też Japonki. Tylko To myślę, że przez tą swoją przyjaciółkę japońską być może ze miała Stanów taką. Zjednoczonych. Także tak. była na pewno, no i niestety
niestety później wróciła do Polski, chwilę jeszcze popracowała i w wyniku postępującej choroby Tak, musiała się poddać operacji, która po prostu się nie udała. No. Tak, była operowana w Warszawie przez profesora Sitkowskiego. To był też niezwykle znany i bardzo taki charyzmatyczny i bardzo ważny kardiochirurg w środowisku kardiochirurgów polskich. Był też wizjonerem. Podjął się tej operacji. Operacja powiedzmy, że kardiochirurgicznie się udała, tak? Bo była wszczepiona ta zastawka sztuczna, natomiast jak gdyby już stan niewydolności krążenia, pewien nadciśnienie płucne i wiele innych komplikacji stricte medycznych spowodowało to, że serce Haliny po tej operacji po prostu już, mówiąc tak kolokwialnie, nie podjęło pracy. Nikomu właściwie nie pozwoliła wejść do siebie poza mamą. Na samym końcu weszła do niej siostra, Małgosia, którą się kochała, a do Jana napisała liścik przed operacją, żeby nie przychodził i to była koniec ich znajomości. Zaczęłyśmy od tego, czy to jest historia smutna. Smutna jest, to jest smutna historia. Tak, 32-letnia dziewczyna. Wybitna dziewczyna, na pewno, która mogła jeszcze bardzo dużo w życiu. Zresztą też są takie też informacje, że Halina się na pewnym etapie bardziej postrzegała jako filozofka niż poetka. Ona pod koniec swojego życia, bo ona wiedziała, że że pracując na uniwersytecie ciężko jej będzie zarobić pieniądze. Ona wiedziała, że ma duże potrzeby, bo już była w Stanach, była w Paryżu, była na wycieczce w Jugosławii. Miała przyjaciółkę Caroline Karpiński, która pracowała jako jedna z wielu kustoszek Metropolitan Muzeum. Poznała, przysyłała jej buty, perfumy, kosmetyki, tysiące rzeczy. Ona już widziała ten inny świat. Ona chciała... Mieszkała, zapomniałyśmy, że mieszkała na Krupniczej, tam gdzie nasz Andrzejewski, w domu literata, prawda? Ale ona już chciała trochę inaczej żyć, w związku z czym na pewnym etapie ona zaczęła liczyć, tak, że tutaj będę miała zwolnienie, tu będę miała mniejszą pensję, ale wydam ten tomik. Opowieść dla przyjaciela, która początkowo była odrzucona z wydawnictwa, w końcu przyjęta. Ona przeliczyła arkusz za arkuszem i przeliczyła, że wydanie opowieści dla przyjaciela to jest 3/4 jej pensji, więc będzie mogła na trochę pójść na zwolnienie, żeby odpocząć i na pewnym etapie, i na przykład zająć się swoją pracą doktorską, czy jak gdyby już też... Ona miała też takie pragmatyczne podejście bardzo do wielu kwestii. Właśnie na przykład między innymi właśnie te tomiki, które składała, czy ta opowieść dla przyjaciela, którą bardzo chciała właśnie ukończyć i też liczyła liczbę stron, bo wiedziała, że musi po prostu zarabiać na życie, że rodzice jej mają tyle pieniędzy, ile mają, a ona chce żyć na pewnym poziomie. Może też liczyła się z tym, że będzie potrzebowała jakiejś pomocy na przykład. Tak. Więc smutna, ale piękna. Kobieta na pewno wyjątkowa. Uparte serce to jest bardzo dobry tytuł tej książki, bo serce faktycznie działało długo, było uparte, pomogło się realizować Halinie. Ale cóż. Ale życie wydaje się, że jednak wydarła z tego życia to, maksimum, co co mogła. Bardzo dużo. Ona miała 32 lata, jak zmarła. 35, 67, czyli 32 lata. 3 tomiki, powieść autobiograficzna, College w Stanach Zjednoczonych, stypendium Stanforda, 2 miesiące, rozpoczęty doktorat, praca magisterska, kilka wielkich, w wieku 32 lat zaliczyła kilka dużych romansów i bardzo dużo pojedynczych, takich mniejszych. Kilkanaście pobytów w sanatorium, co to nie jeden Polak w tamtych czasach liczył na jedno w swoim życiu. Kochająca rodzina, a kochała koty, więc też miała. Ten Jan na końcu, będący jej wsparciem, kochające rodzeństwo, przeszła do historii. Drukowana i tłumaczona na różne języki świata. I jej poezja żyje do dzisiaj, jak Państwo posłuchacie sobie, czy piosenki Sanach z Kasią Kowalską, czy właśnie Leszek Możdżer, który też stworzył projekt, w którym pojawia się Halina Poświatowska. Oczywiście śpiewała ją też Wanda Warska dla starszego pokolenia, czy dla tych, którzy właśnie cofają się pamięcią do tych pięknych pieśni, w których pojawia się poezja Haliny Poświatowskiej. Myślę, że ona jest bardzo uniwersalna i będzie jeszcze czytana przez kolejne pokolenia, bo tam można odnaleźć dużo ciekawych przemyśleń, niekoniecznie związanych z miłością i infantylnym jakimś postrzeganiem takich prostych. Oczywiście te rymy nie są bardzo wymagające, ale to też jest ciekawe, że
jak się trochę zdejmie ten taki, no nie chcę powiedzieć, że stygmat, ale właśnie to takie postrzeganie, że to jest prosta poezja, to jednak tam dużo można odnaleźć różnych ciekawych odniesień i fraz, także my polecamy Państwu serdecznie powrót chyba do tego. I jeszcze powiem, słuchałam ciekawej rozmowy krytyka literackiego i też chyba literaturoznawcy, niestety zapomniałam nazwiska i nie zapisałam sobie, ale napisał książkę też o Halinie Poświatowskiej, więc poszukam może tego tytułu i zamieścimy Państwu w opisie, ale on powiedział właśnie coś takiego fajnego, co też sama gdzieś poczułam, przygotowując się do tego podcastu, że on chce napisać książkę, żeby sprawdzić, czy ta poezja Poświatowskiej nadal rezonuje z nim, no bo też w czasach licealnych zaczytywał się właśnie w tej poetce. I myślę, że ten odcinek, no przynajmniej dla nas, był też takim trochę sprawdzianem i powrotem do tej poezji i sprawdzeniem, czy nadal ona jest dla nas ciekawa i atrakcyjna. I ja myślę, że wiele utworów przypomniałam sobie i odebrałam jako takie... To na pewno, ale ja to jeszcze myślę o jednej rzeczy, że zanim zaczęłyśmy mówić o niej, tylko jakby spędzałam czas z Haliną tam przez ostatnie kilka tygodni, to wydawało mi się, że nie jest aż taką ciekawą postacią. Dopiero jak zaczęłam o niej teraz mówić i rozmawiać z Tobą, to mi się otworzyło bardzo dużo rzeczy. I tak myślę sobie jeszcze, że się przejęzyczyłam. Czy ja mówiłam Martin Luther King, czy Martin King Luther? Mówiłam dobrze? A jaka jest różnica? No nie wiem, bo tak zawsze mi się... Martin Luther King. Dobrze. Ja mam od razu Państwa uprzedzę, przepraszam bardzo, mam tendencję do przeinaczania nazwisk, więc jeżeli to się zdarzy, to proszę o tym pisać, ja bardzo przepraszam, ale to miałam zawsze, od zawsze i to jest jakiś taki rodzaj jak dysleksji po prostu. Także jeżeli coś tam, to przepraszam. Na szczęście nie ma kolokwiów po naszych podcastach. Ale tak teraz... Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. I strasznie cieszymy się, że możemy z Państwem spędzać czas, bo jest nam z Wami bardzo dobrze. Tak, dziękujemy za Państwa uwagę. Jeśli uważacie Państwo, że to spotkanie dzisiejsze było dla Państwa źródłem nowych informacji albo po prostu miłego rozmawiania czy słuchania naszej rozmowy, jak zwykle prosimy o subskrypcję, polecanie naszego podcastu innym, żeby nas było jeszcze więcej niż aktualnie jest. A tym wszystkim, którzy nam towarzyszą, jak zawsze bardzo, bardzo dziękujemy. I do zobaczenia. Do widzenia.